Chcesz wiedzieć, jak stać się najpotężniejszą wersją siebie? Dziś przedstawię Ci sekrety sukcesu od samego Briana Tracy'ego, człowieka, który pomógł milionom ludzi osiągnąć ich największe cele. Zostań ze mną do końca, bo te wskazówki naprawdę mogą zmienić Twoje życie. Ideał siebie to połączenie wszystkich cech mężczyzn i kobiet, których podziwiałeś przez całe swoje życie. Oczywiście, jeśli czytasz dużo biografii, autobiografii wartościowych ludzi, a nie pijanych gwiazd rocka i tym podobnych. Kiedy czytasz o Marii Skłodowskiej-Curie, Thomasie Edisonie czy Matce Teresie, poznajesz historię ludzi, którzy dokonali wspaniałych rzeczy, zaczynając od skromnych początków. Zaczynasz myśleć, ach, chciałbym taki być. I kiedy czytasz o ich cechach oraz o tym, jak wytrwale dążyli do celu, zaczynasz przyswajać te cechy jakby przez skórę i umiesz zachowywać się podobnie, gdy sytuacja tego wymaga. Kiedy pojawia się wyzwanie, mówisz, tak, będę odważny. Tak, będę zdeterminowany. Będę też pogodny. Im więcej czytasz o ludziach, tym bardziej kształtujesz sobie wyższy, lepszy i jaśniejszy ideał. To staje się Twoim wewnętrznym wzorem do naśladowania. Zawsze istnieje pewne dynamiczne napięcie między osobą, którą jesteś teraz, a osobą, którą chciałbyś się stać. Człowiek, który uważa, że już jest w porządku, nie jest naprawdę otwarty na rozwój. A ludzie, którzy myślą, że nie muszą się zmieniać, zazwyczaj najbardziej tego potrzebują. Tak naprawdę nie jest to godne podziwu, bo każda naprawdę godna podziwu osoba, którą kiedykolwiek spotkasz, uważa, że mogłaby być o wiele lepsza niż jest. Mogłaby osiągać lepsze wyniki, zawsze czują, że mogliby być znacznie bardziej skuteczni, lepsi jako ludzie, bardziej współczujący, bardziej cierpliwi, bardziej kochający. Nawet jeśli inni ludzie mówią, Boże, radzisz sobie świetnie, oni sami zawsze porównują się do jeszcze wyższych standardów. To oznacza, że nieustannie pozostają w stanie dynamicznego napięcia, dążąc do tego, by być coraz lepszymi i lepszymi. Kiedy podziwiasz takie osoby, masz nieświadomą tendencję, by samemu stawać się bardziej podobnym do nich. Dlatego tak ważne jest, abyś myślał i mówił o ludziach, których naprawdę podziwiasz. Wielką tragedią wielu młodych ludzi dzisiaj jest to, że podziwiają divi, gwiazdy rocka, koszykarzy czy tancerzy jako swoich idoli. To są ludzie, których podziwiają. Możesz łatwo rozpoznać, kogo ktoś podziwia, wystarczy zobaczyć, kogo ogląda, komu tweetuje, kogo śledzi, kogo odtwarza i o kim rozmawia. I to wcale nie jest zdrowe, ponieważ ci ludzie nie są dobrymi wzorcami dla młodych osób. Nie są dobrymi wzorcami. Moje życie zostało głęboko i pozytywnie zmienione właśnie przez wzorce do naśladowania, głównie mężczyzn, którzy niejako wzięli mnie pod swoje skrzydła, gdy dorastałem w kiepskich warunkach rodzinnych. Stali się dla mnie wzorami. Nawet dziś, po tylu dekadach, wciąż pamiętam to pragnienie, by być osobą, którą oni by pochwalili. Somerset Maugham został kiedyś zapytany, dlaczego pisze tak obficie. I odpowiedział pięknym zdaniem, które moim zdaniem doskonale odnosi się także do życia. Powiedział, piszę, aby zasłużyć na szacunek ludzi, których sam szanuję. I odkryłem, że właśnie to robimy w życiu. Robimy różne rzeczy, by zasłużyć na szacunek tych, których sami szanujemy, a przynajmniej, by go nie stracić. Wielu z nas potrafiłoby przejść przez ogromne trudności i wyrzeczenia tylko po to, by nie utracić szacunku osoby, której uznanie ma dla nas wartość. Dlatego zastanowienie się, czy szacunek naprawdę cenimy, jest niezwykle ważne. Kto jest naprawdę ważny w moim życiu? Kogo naprawdę szanuję? A potem, co musiałbym robić, lub czego musiałbym unikać, aby zdobyć albo utrzymać szacunek tej osoby? Wcale nie musisz znać tej osoby osobiście. Mogą to być ludzie, którzy są po prostu niezwykle godni podziwu. Istnieje różnica między Twoim obrazem siebie, czyli tym, jak widzisz siebie teraz, a Twoją samooceną, czyli tym, jak bardzo siebie lubisz. Oto ciekawe odkrycie. Tutaj jest Twój obraz siebie, a tutaj Twój ideał siebie, czyli idealna wersja osoby, którą mógłbyś być, i osoba, którą jesteś dzisiaj. Między nimi istnieje dynamiczne napięcie. Za każdym razem, gdy robisz coś w teraźniejszości, co jest zgodne z osobą, którą chciałbyś być, Twoja samoocena wzrasta. Coraz bardziej siebie lubisz i szanujesz. Za każdym razem, gdy robisz lub mówisz coś, gdy się złościsz, stajesz się niecierpliwy lub wybuchasz gniewem, czyli robisz coś, co oddala cię od osoby, którą naprawdę chciałbyś być, Twoja samoocena spada. Dlatego ludzie sukcesu nieustannie starają się dostosowywać swoje zachowanie tak, by coraz bardziej przypominać osoby, którymi najbardziej się inspirują. Za każdym razem,
gdy robisz coś, co jest zgodne z najlepszą wersją samego siebie, lubisz siebie i szanujesz jeszcze bardziej. Z czasem staje się to stylem życia, ciągłym działaniem w sposób, który wiesz, że inni by podziwiali, oraz zachowywaniem się tak, jak zachowywałyby się osoby, które najbardziej podziwiasz. To bardzo prosta zasada. Twoja samoocena w dużej mierze zależy od różnicy między obrazem siebie i ideałem siebie. Czy ta różnica się zmniejsza? Jeśli tak, twoja samoocena jest wysoka. Jeśli się zwiększa, bo na przykład wypadłeś z toru i zrobiłeś lub powiedziałeś coś, z czego nie jesteś dumny i myślisz, to nie jestem ja, wtedy twoja samoocena spada. Dlatego dążenie do bycia zgodnym ze swoim ideałem powoduje wzrost zarówno samooceny, jak i pewności siebie. A kiedy ktoś daje ci komplement, który jest zgodny z twoim dążeniem do stawania się lepszym człowiekiem, wtedy naprawdę czujesz radość, bo czujesz, że rzeczywiście zmierzasz w stronę swojego wielkiego celu. Etapy zmiany własnego obrazu siebie zaczynają się od pierwszego kroku. Zmiana musi być przez ciebie postrzegana jako zarówno pożądana, jak i konieczna. Pamiętasz, jak mówiliśmy wcześniej o wymianie żarówki, żarówka naprawdę musi chcieć się zmienić. Tak samo ty, aby się zmienić, musisz uznać, że ta zmiana jest czymś, czego naprawdę chcesz, oraz czymś, co jest konieczne. Jeśli naprawdę chcesz zrealizować swój potencjał, musisz widzieć to jako coś niezbędnego. Na przykład, jeśli twoim ideałem jest bycie osobą dobrze zorganizowaną, panującą nad sobą i pozytywną, musisz powiedzieć sobie, to jest coś absolutnie kluczowego, jeśli chcę osiągnąć maksymalny wpływ w swoim środowisku lub nawet stać się wybitnym sprzedawcą. Jeśli twoim obrazem siebie jest bycie bardzo dobrze zorganizowaną osobą, a musisz być dobrze zorganizowany, aby odnieść sukces w konkurencyjnym biznesie, wtedy uznasz to zarówno za pożądane, jak i konieczne. Drugim krokiem jest zacząć myśleć o sobie takim, jakim chciałbyś być. Tak jakbyś obracał ten obraz w swoim umyśle. Jonas Saraf, świetny facet, stworzył program zatytułowany Wewnętrzna gra sukcesu finansowego. Otrzymał on kiedyś telefon od mężczyzny imieniem Timothy Galli. Timothy powiedział, opowiem ci historię. Napisał również książkę Wewnętrzna gra w golfa. I to, co mówi, jest całkowicie zgodne z tym, czego się tutaj uczymy. Jeśli chcesz być lepszym tenisistą, wyobrażaj sobie, że już jesteś mistrzem świata w tenisie. Po prostu wyobraź sobie, że jesteś mistrzem świata. Gdy się poruszasz, gdy machasz rakietą, widziałeś ich przecież w telewizji, po prostu zachowuj się tak i myśl, jestem mistrzem świata. I pomyśl, jak byś się zachowywał, gdybyś rzeczywiście był mistrzem świata. I, niespodzianka, niespodzianka, twoje wyniki naprawdę się poprawiają. Naprawdę zaczynasz grać lepiej w tenisa. A jeśli chcesz być lepszym golfistą, to baw się tą myślą, już jestem świetnym golfistą. Jestem świetnym golfistą. I po prostu wyobrażaj sobie, że naprawdę jesteś świetnym golfistą. A w efekcie faktycznie zaczniesz lepiej grać w golfa. Galli nazwał to wewnętrzną grą tenisa, wewnętrzną grą golfa. I z tobą jest dokładnie tak samo. Kiedy wyobrażasz sobie siebie jako osobę już doskonałą w tym, co chcesz robić. Opowiadałem ci o moim przyjacielu, któremu pomogłem wyobrazić sobie, że jest absolutnie doskonały w karate. Zamiast być zestresowanym lub spiętym, po prostu pomyśl o sobie, jestem już mistrzem. Jestem jednym z najlepszych. Wszyscy ci ludzie przyszli, żeby cię zobaczyć, bo jesteś naprawdę świetny w tym, co robisz. I wszedł na ring, zrobił świetną robotę. Zdobywał wyższe oceny, wygrywał więcej zawodów niż kiedykolwiek wcześniej. I powiedział, że to było łatwe. Było łatwe, bo jego podświadomy umysł organizował każdy ruch, tak żeby był zgodny z tym nowym obrazem. Wyobrażony obraz jest poleceniem dla twojej podświadomości. A kiedy wizualizujesz siebie wykonującego coś na najwyższym poziomie, twój podświadomy umysł organizuje twoje zachowanie i działania na zewnątrz, tak aby były zgodne z obrazem, który właśnie sobie podałeś. To niemal tak, jakby obraz był poleceniem, czy też nasionem, a twój podświadomy umysł był ogrodem. To, co robi, to to, że podświadomość rozwija zachowanie, które wizualizujesz. Wizualizuj siebie jako osobę pozytywną i pewną siebie. Wizualizuj siebie jako osobę odnoszącą sukcesy. Wizualizuj siebie jako osobę szczęśliwą. A co się dzieje? Zaczynasz zachowywać się na zewnątrz w sposób zgodny z tym obrazem, ale to jest naturalne. Czujesz się naturalnie z nowym zachowaniem. Ćwicz swoją wizualizację raz po raz, ponieważ za każdym razem, kiedy wizualizujesz, jak już wspomnieliśmy, twoja podświadomość traktuje to jako nowe polecenie, jakbyś właśnie to zrobił.
I po prostu ciągle odtwarzasz ten obraz. Przed każdą ważną sytuacją zauważysz, że sukces, cóż, prawdopodobnie wyprzedzam siebie, twoje wyobrażenie musi być jasne, wyraźne i ekscytujące. Oznacza to, że im większa jasność twojego obrazu siebie wykonującego coś lub twojego obrazu siebie w przyszłości, tym szybciej to staje się częścią twojej rzeczywistości. Jasność obrazu jest najważniejsza ze wszystkiego. Albo weź zdjęcia domów. Zrób te zdjęcia i umieść je tam, gdzie będziesz je widział. Przeczytaj Architectural Digest, które ma piękne domy. I patrz na te zdjęcia, karmiąc swój umysł tymi fotografiami, prawie jakbyś wprowadzał je do swojego mentalnego komputera. Wtedy twój mentalny komputer zacznie dążyć do umieszczenia cię w takim domu, jakiego pragniesz. Szybka historia. Pewna para przyszła na moje seminarium, kiedy mieszkałem w Edmonton, a ich rodzina pochodziła z Toronto, 3000 mil na wschód. Przeniósł się do Edmonton, a miasto przeżywało boom. I tak wystawili dom na sprzedaż. Żona była zajęta pakowaniem rzeczy. On przyjechał z 2 powodów. Po pierwsze, żeby spotkać się z ludźmi, z którymi miał współpracować jako starszy menedżer, a także, żeby znaleźć dom. Spotkał się z nimi przez 2 lub 3 dni, a potem zadzwonił do kilku agentów nieruchomości, których znalazł w gazecie. Zadzwonił do jednego z nich i powiedział: szukam domu, który wygląda tak. Ok, wróćmy na chwilę. Oni zaczęli stosować ten proces, ponieważ uczestniczyli w moim seminarium w Toronto około 3 lub 4 lat wcześniej. I to, co zrobili, to poszli do sklepu i kupili album, zaczęli wycinać zdjęcia pięknych domów z magazynów o pięknych wnętrzach i wkładać je do tego albumu. To był ich wymarzony dom. A po około 3 latach on dostał przeniesienie. Wiesz, oni wklejali zdjęcie za zdjęciem, jedno za drugim. I powiedzieli mi, że pewnego dnia natknęli się na artykuł w magazynie Better Homes and Gardens. I to był idealny dom. Był przepiękny. Był kompozycją wszystkiego: salonu, łazienek, widoków, ogrodu, widoku z przodu na dolinę. Miał pięknie zaprojektowane wnętrza, sypialnie na piętrze. Była to kompozycja wszystkiego, czego pragnęli w swoim domu. Więc wycięli ten pełny obrazek i wkleili go do swojego albumu. Po prostu karmili swój umysł tym obrazem. Otwierali go, przewracali strony, wyobrażali sobie, jak wchodzą do tego domu, jak wchodzą do salonu, gotują w tej kuchni, spędzają czas w tej sypialni i podziwiają widok z domu. Robili to co tydzień, aż on dostał przeniesienie. Ale wracając teraz do Edmonton, zadzwonił do kilku agentów nieruchomości. Jeden nie był zainteresowany. Drugi powiedział: wiesz, ten dom, który opisujesz, on opisywał swój wymarzony dom z Better Homes and Gardens. Powiedział: to jest ten dom, który opisujesz. Nie jest dostępny w tej chwili, ale w sobotę moja firma go wystawi na sprzedaż. Dodał: mogę cię zabrać, żeby go zobaczyć, jeśli jesteś zainteresowany. On odpowiedział: jasne. Żona przyjechała w piątek wieczorem, zjedli kolację, a następnego ranka agent nieruchomości odebrał ich z hotelu Westin w centrum Edmonton i zabrał do West Edmonton, najlepszej okolicy, a potem podjechali pod ten dom i to był dom z Better Homes and Gardens. To był dokładnie ten dom, o którym fantazjowali i który wizualizowali przez 3 lata. Weszli do środka i powiedzieli: o Boże, to jest ten dom. To jest ten dom. To był jedyny dom, który oglądali. Następne pytanie brzmiało: czy mogą sobie na niego pozwolić? Okazało się, że cena, warunki, zaliczka, wszystko, łącznie z datą przeprowadzki, było idealne. Kilka miesięcy później sprzedali swój dom w Toronto, spakowali się, przeprowadzili i zamieszkali w tym domu. Mówili, że to było niewiarygodne. To był dom z Better Homes and Gardens. To był ich wymarzony dom, nie kompozycja, ale prawdziwy dom, o którym marzyli, że będą go mieć. Czy to działa? Tak. Barbara i ja mieszkamy w domu, w którym jesteśmy teraz. Spisaliśmy 42 rzeczy, które chcieliśmy mieć w domu i przeprowadziliśmy się 2 razy, zanim przenieśliśmy się do San Diego. Weszliśmy do tego domu. Miał 41 z 42 rzeczy. 42 rzeczą był wbudowany system odkurzacza. Czy to działa? Tak. A co to wymaga? Kartki papieru. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na kartkę papieru, twoja mama ci ją pożyczy. W końcu i tak chce, żebyś wyszedł z domu.
Twoje wyobrażenie musi być jasne, a im większa jasność, tym szybciej stanie się rzeczywistością. Afirmacje to silne, pozytywne stwierdzenia, które mówisz do siebie i w które wierzysz. Najpotężniejsze słowa w Twoim świecie to te, które mówisz do siebie i w które wierzysz. Dzięki afirmacjom Twój przyszły potencjał jest nieograniczony. Innymi słowy, stajesz się tym, co mówisz do siebie przez większość czasu. Jeśli powtarzasz to w kółko, programujesz to głębiej i głębiej w swoim podświadomym umyśle, aż zacznie to pojawiać się w Twojej rzeczywistości. Tak jak ten pan, który spisał 101 celów, każdy z tych celów pojawił się w jego rzeczywistości w ciągu 12 lat, co jest niesamowitą historią, ale to nie pierwszy raz, kiedy to słyszę. Wszystko to opiera się na 3P. Afirmacje, po pierwsze, muszą być osobiste. Zawsze zaczynasz afirmację od słowa ja. Ja jestem, ja zarabiam, ja osiągam, ja ważę. Po drugie, jak siebie lubię. Lubię siebie. Lubię siebie. Po drugie, muszą być pozytywne. Ja jestem odpowiedzialny. Ja jestem odpowiedzialny. Po trzecie, musi to być w czasie teraźniejszym. Zarabiam x dolarów rocznie. Ważę x kilogramów. Jeżdżę takim a takim BMW. Mieszkam w domu o powierzchni 3500 stóp kwadratowych, zaprojektowanym na zamówienie. Jeden z moich absolwentów zrobił dokładnie to przed zmianą pracy. Stracił pracę po seminarium, co uznał za prawdziwy cios. A jednym z jego celów było: mieszkam w nowym domu o powierzchni 3500 stóp kwadratowych, zaprojektowanym na zamówienie. W ciągu 12 miesięcy przeszedł przez 2 zmiany pracy. I finalizował zakup domu. Wrócił na moje seminarium rok później. Finalizował zakup domu. I był to dom zaprojektowany na zamówienie, piękny, który deweloper postanowił sprzedać, zamiast samemu zamieszkać. Czy to działa? Cóż, nigdy nie możemy być pewni. Ale co jeśli to działa? Co jeśli to działa? Dlatego afirmacje są potężne. Zawsze mów do siebie w pozytywnych słowach. Afirmacje. Zarabiam tę i tę kwotę pieniędzy. Ważę tyle i tyle. Mieszkam w takim i takim domu. Osiągam lub zdobywam taką i taką wartość netto i tak dalej. Wersja ustna, mówienie swojej afirmacji na głos. Okazuje się, że jeśli mówisz coś na głos, ma to 2 lub 3 razy większy wpływ niż gdy mówisz to do siebie. Dlatego zauważysz, że kiedy trenerzy piłkarscy chcą zmotywować swoich graczy przed meczem, mówią: ok, co zrobimy? Zniszczymy ich, kropka. Co zrobimy? Zniszczymy ich, kropka. I nakręcają się, bo kiedy mówisz coś na głos, naprawdę motywujesz się bardziej niż gdybyś mówił to tylko do siebie. Więc stając przed lustrem i czytając swoje cele lub wypowiadając swoje afirmacje na głos: lubię siebie. Lubię siebie. Mogę to zrobić. Mogę to zrobić. Czuję się świetnie, kiedy mówisz to na głos i mówisz to innym ludziom. Jeśli kiedykolwiek zapytasz mnie, dzień czy noc, jak się czuję, zawsze odpowiadam: czuję się świetnie. Czuję się świetnie. Czuję się świetnie. I nawet jeśli tak naprawdę nie czuję się świetnie, nawet kiedy przechodziłem leczenie raka w zeszłym roku, to było bardzo ciekawe doświadczenie, gdy ludzie pytali: jak się czujesz? Odpowiadałem: czuję się świetnie. Czuję się świetnie. Wszystko idzie świetnie. 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 To może nie było całkowicie prawdą, ale mówiłem prawdę z wyprzedzeniem. Więc werbalizacja jest naprawdę ważna. Zwiększasz wpływ swoich afirmacji o 80%, po prostu mówiąc je na głos. Po szóste, przejmij rolę. Zachowuj się, jakbyś już był tą osobą, którą chcesz być. Chodź, mów i działaj. Mówię ludziom zajmującym się sprzedażą: jeśli naprawdę chcesz zrobić wrażenie na kliencie, wyobraź sobie, że jesteś ekstremalnie bogaty, wart 100 milionów dolarów. Ale jednym z twoich hobby jest odwiedzanie klientów w imieniu przyjaciela, który posiada firmę, więc lubisz jeździć na wizyty sprzedażowe, bo po prostu lubisz być wśród ludzi. I wchodzisz, jakbyś był wart 100 milionów dolarów i kompletnie nie przejmujesz się, czy ta osoba kupi, czy nie. Naprawdę lubisz rozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jakie mają potrzeby i pomóc im, jeśli to możliwe, niezależnie od tego, czy kupią, czy nie. Nie przejmujesz się, bo jesteś bogaty, robisz to dla przyjaciela. A kiedy masz takie nastawienie: jestem już bogaty, to usuwa desperację z twojego głosu: nie musisz koniecznie sprzedać.
Zaczynasz brzmieć mniej desperacko, nie ma tej ostrości w głosie, a klient mówi: nie, 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 nie. Uważaj na to. Podczas gdy kiedy jesteś naprawdę zrelaksowany i nie zależy ci, czy powiedzą tak czy nie, to oczywiście zależy ci. Mam na myśli, że to jest jasne, ponieważ przychodzisz, ale nie jesteś naprawdę zdenerwowany ani zbytnio tym przejęty. Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że kupią od ciebie, kiedy będziesz bardziej zrelaksowany. Więc przyjmij rolę. Po prostu zachowuj się tak, jakbyś już był tą osobą. Jeśli chcesz być popularny, zachowuj się tak, jakbyś już był popularny. Traktuj ludzi, jakbyś już był popularny. Teraz to, o czym mówiliśmy wcześniej, uczucia wygenerują działania, tak jak działania generują uczucia. Jeśli przyjmiesz rolę i będziesz chodzić, mówić i zachowywać się, jakbyś już był osobą, którą chcesz być, uczucie wygeneruje działania, a ty faktycznie będziesz się tak zachowywać. A potem, gdy będziesz się tak zachowywał, to wygeneruje uczucia. Ta zasada odwrotności jest bardzo potężna. Jest naprawdę potężna. Wszystko idzie świetnie. 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 To może nie było całkowicie prawdą, ale mówiłem prawdę z wyprzedzeniem. Więc werbalizacja jest naprawdę ważna. Zwiększasz wpływ swoich afirmacji o 80%, po prostu mówiąc je na głos. Po szóste, przejmij rolę. Zachowuj się, jakbyś już był tą osobą, którą chcesz być. Chodź, mów i działaj. Mówię ludziom zajmującym się sprzedażą, jeśli naprawdę chcesz zrobić wrażenie na kliencie, wyobraź sobie, że jesteś ekstremalnie bogaty, wart $100 milionów. Ale jednym z twoich hobby jest odwiedzanie klientów w imieniu przyjaciela, który posiada firmę, więc lubisz jeździć na wizyty sprzedażowe, bo po prostu lubisz być wśród ludzi. I wchodzisz, jakbyś był wart $100 milionów i kompletnie nie przejmujesz się, czy ta osoba kupi, czy nie. Naprawdę lubisz rozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jakie mają potrzeby i pomóc im, jeśli to możliwe, niezależnie od tego, czy kupią, czy nie. Nie przejmujesz się, bo jesteś bogaty, robisz to dla przyjaciela. A kiedy masz takie nastawienie, jestem już bogaty, to usuwa desperację z twojego głosu, nie musisz koniecznie sprzedać. Zaczynasz brzmieć mniej desperacko, nie ma tej ostrości w głosie, a klient mówi: nie, nie, nie. Uważaj na to. Podczas gdy kiedy jesteś naprawdę zrelaksowany i nie zależy ci, czy powiedzą tak czy nie, to oczywiście zależy ci. Mam na myśli, że to jest jasne, ponieważ przychodzisz, ale nie jesteś naprawdę zdenerwowany ani zbytnio tym przejęty. Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że kupią od ciebie, kiedy będziesz bardziej zrelaksowany. Więc przyjmij rolę. Po prostu zachowuj się tak, jakbyś już był tą osobą. Jeśli chcesz być popularny, zachowuj się tak, jakbyś już był popularny. Traktuj ludzi, jakbyś już był popularny. Teraz to, o czym mówiliśmy wcześniej, uczucia wygenerują działania, tak jak działania generują uczucia. Jeśli przyjmiesz rolę i będziesz chodzić, mówić i zachowywać się, jakbyś już był osobą, którą chcesz być, uczucie wygeneruje działania, a ty faktycznie będziesz się tak zachowywać. A potem, gdy będziesz się tak zachowywał, to wygeneruje uczucia. Ta zasada odwrotności jest bardzo potężna. Jest naprawdę potężna. W ciągu kilku minut zaczniesz odczuwać tę jakość. Jeśli udajesz, że jesteś pewny siebie, zaczniesz czuć się pewny siebie. Jeśli udajesz, że jesteś szczęśliwy, zaczniesz czuć się szczęśliwy. Frank Bocher, który napisał jedną z najważniejszych książek sprzedażowych ubiegłego wieku, zatytułowaną Jak przeszedłem od porażki do sukcesu w sprzedaży, mówi w pierwszym rozdziale: a to jest wszystko, czego naprawdę potrzebujesz. Kiedy on sam sprzedawał, miał trudności, ledwo sobie radził, a jego menedżer sprzedaży wziął go na bok i powiedział: wiesz, Frank, masz ogromny potencjał, ale jesteś zbyt obojętny. Nie masz żadnego entuzjazmu. Zapytał menedżer: jak możesz oczekiwać, że ludzie będą entuzjastycznie nastawieni do naszego produktu, jeśli ty sam nie jesteś entuzjastyczny? On na to: po prostu nie czuje się entuzjastycznie. Menedżer odpowiedział: zachowuj się entuzjastycznie. Po prostu zachowuj się entuzjastycznie. I tak wyruszył w teren, a jego motto stało się: zachowuj się entuzjastycznie, czuj się entuzjastycznie, zachowuj się entuzjastycznie, czuj się entuzjastycznie. Pamiętasz tę starą książkę Franka Bochera? To jedno z klasycznych szkoleń sprzedażowych. Jeśli chcesz czuć entuzjazm,
zachowuj się entuzjastycznie. To stało się jego metaforą, a on stał się najlepiej sprzedającym agentem ubezpieczeniowym w kraju, zarabiając miliony dolarów. Nauczył tysiące ludzi tego: jeśli chcesz być entuzjastyczny, zachowuj się entuzjastycznie. Udawaj, że już taki jesteś. Po kilku minutach staje się to rzeczywistością, nagle czujesz się szczęśliwy. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że mężczyźni częściej tak mają niż kobiety? Idziesz na imprezę, wszyscy tańczą, a on mówi: nie chcę tańczyć. Nie chcę tańczyć. Jestem zmęczony. Miałem ciężki tydzień. Nie chcę tańczyć. A ktoś mu odpowiada: no weź, tylko jeden taniec. A co jeśli zagrają naprawdę dobrą muzykę? On dalej: nie chce tańczyć. W końcu: no dobra, jedna piosenka. No i wstaje, zaczyna tańczyć. 3 godziny później nie mogą zamknąć baru, bo ten facet wciąż tańczy, bawi się i pije. Bo wszystko, co musisz zrobić, to po prostu wstać i zacząć się ruszać. A tak przy okazji, szaleń mówiła coś na ten temat. Chyba nazywało się to zasadą 5 minut. W ciągu kilku minut zaczynasz się po prostu angażować. To naprawdę ważne. 4 klucze do szybkiej zmiany osobowości nazywane są formułą Wawa. Oto one. Po pierwsze, wizualizuj. Wyobraź sobie siebie dokładnie takim, jakim chcesz być. Pamiętaj, im większą masz jasność co do tego obrazu w swojej głowie, tym szybciej stanie się on rzeczywistością. Po drugie, afirmuj i wypowiadaj swoje stwierdzenia jasno. Tak jasno, żeby nawet dziecko mogło je zrozumieć. I tutaj ciekawa obserwacja: podświadomość jest bardzo dosłowna. Przyjmuje polecenia dosłownie, w formie pozytywnej, w czasie teraźniejszym i w pierwszej osobie. Dodatkowo, im prostsze polecenie, tym łatwiej podświadomość może nad nim pracować. Więc nie chodzi o to, żeby wydawać sobie takie skomplikowane polecenie jak: prowadzę nowy samochód, który dostaję z salonu po tym, jak byłem tam kilka razy, nauczyłem się dokładnie wyobrażać go sobie w głowie, w końcu zarobiłem pieniądze i mogłem go sprzedać, kupić albo wpłacić zaliczkę. Innymi słowy, nie komplikuj. Po prostu powiedz: prowadzę takie i takie BMW do 30 czerwca 2011 roku. To takie proste. Zasada jest taka. 6-letnie dziecko powinno móc zrozumieć twój cel, powiedzieć ci, czy go osiągnąłeś, a także wyjaśnić innemu dziecku, o co chodziło. Twoja podświadomość jest jak dziecko, kocha bardzo proste komendy. Więc to, co ja zawsze robię, to formułuję cel w taki sposób. Osiągam ten cel do tej konkretnej daty. Osiągam ten cel do tej konkretnej daty, ponieważ twoja podświadomość potrzebuje konkretnej daty. Kiedy tego chcesz? Przecież nie dzwonisz do restauracji i nie mówisz: czy możemy przyjść na kolację dla 2 osób? Albo: czy możemy przyjść na kolację? A oni pytają: ile osób? Nie wiemy. Kiedy? Jeszcze nie zdecydowaliśmy. O której? Dam znać. Nawet najmniej ogarnięta osoba w restauracji nie mogłaby przyjąć takiej rezerwacji, jeśli nie jesteś jasny co do czasu, miejsca, daty i liczby osób. Dlatego ułatw w swojej podświadomości pracę nad twoim celem. Zaraz ci coś powiem. Czasami, gdy bardzo jasno określisz swój cel, wyrazisz go na głos, zwizualizujesz i potwierdzisz, to materializuje się on w ciągu 24 godzin. Chodzi o cel, który był zaplanowany na rok. Miałem ludzi, którzy podczas ćwiczenia, które zrobimy jutro, ćwiczenia na cele roczne, osiągali je w ciągu 5 dni. Dosłownie, telefony się urywały, ludzie podchodzili do nich. W skrzynce pojawiała się niesamowita poczta. Rzeczy, które by cię zdziwiły. Nie mogli uwierzyć, jak szybko cele zaczynały się urzeczywistniać. Gdy odpowiednio je zaprogramowali, a jutro dowiesz się, dlaczego tak się dzieje. Wypowiadaj swoje cele na głos. Jeśli możesz, mów je bardzo wyraźnie. Na przykład: zarabiam X dolarów. Jeżdżę takim i takim samochodem. Mieszkam w pięknym domu. Mów to na głos, patrząc sobie w lustro i uśmiechaj się. Tak jakbyś naprawdę cieszył się tym, co mówisz. I wreszcie przyjmij rolę. Zachowuj się tak, jakbyś już osiągnął ten cel. Jakbyś już był wielkim sukcesem.
Jeśli te wskazówki Briana Tracy'ego były dla Ciebie pomocne, zasubskrybuj proszę kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści. A w komentarzu napisz, jaki jest Twój najważniejszy cel na najbliższy rok, chętnie poczytam i może dam Ci jeszcze kilka dodatkowych wskazówek. Do zobaczenia w kolejnym filmie.